Witaj. Dziś mam dla Ciebie wyznanie. Nie mam siły. Po prostu mój mózg eksplodował. Zmiany w sztucznej inteligencji następują tak szybko rozwija się ta technologia, że nie nadążam. Nie wiem po prostu za co się zabrać. Jest tego tak dużo nowych narzędzi, tak wiele metod do poznania, że tracę oddech. Serio. To jest po prostu przytłaczające. Ale dziękuję Ci za to, że jesteś, że mnie oglądasz i że czytasz moje posty i że zadajesz pytania, bo to jest coś, co mnie naprawdę motywuje do tego, żeby dalej zgłębiać ten temat i spróbować to jakoś uporządkować i pomóc Tobie zrozumieć, wdrożyć i przygotować się na to, żeby wykorzystać tą sztuczną inteligencję na swoją własną korzyść. Napisał do mnie Zbyszek z pytaniem właśnie, jak zacząć, od czego zacząć, w co zainwestować, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji w kontekście projektowania wnętrz czy produkcji wizualizacji. Kurczę, nie ma jednej odpowiedzi na to. To pewnie domyślasz się, że taka jest odpowiedź, co? Nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ bardzo dużo zależy od tego, w którym miejscu jesteś i z czego tak na dobrą sprawę już korzystasz, z jakich narzędzi korzystasz. Jeżeli tworzysz wizualizację, jeżeli pracujesz na przykład w programie SketchUp, tak jak ja, pracujesz? Ale jeżeli pracujesz w programie SketchUp, to jest chociażby dodatek Stable Diffusion, takie rozszerzenie, które z automatu od SketchUpa dostajesz, jeżeli masz płatną subskrypcję i możesz tam już testować sztuczną inteligencję i tworzenie wizualizacji na podstawie modeli, które masz zrobione. Dla mnie po prostu to jest game changer, tak? I jeżeli miałbym od czegoś zacząć i miałbym SketchUpa, to pewnie w to bym najpierw zainwestował swój czas, no bo kasy już nie musisz. Natomiast tak czy inaczej to jest takie narzędzie, które jest jeszcze w wersji beta. Tak na dobrą sprawę trzeba mocno pokombinować, zastanowić się, jak formułować prompty, czyli jak formułować te zadania w tym narzędziu dla tego narzędzia, żeby wyprodukować jakąś wizualizację. Więc pewnie jakiś prosty, darmowy kurs od Microsoftu, Google'a albo z Harvardu. Wszyscy mają darmowe kursy dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć prompty, czym jest sztuczna inteligencja, jak to w ogóle ogarnąć. Także pewnie od budowy promptów bym też zaczął, gdzieś tam to zaczął zgłębiać i zastanawiać się, jak to robić. Ale jeżeli korzystasz z innych narzędzi, albo jeżeli chcesz to wykorzystać po prostu do jakiejś koncepcji, tworzenia wizualizacji, to pewnie jeszcze do niedawna odpowiedziałbym, że Midjourney, no bo też można korzystać ze Stable Diffusion, można to zainstalować u siebie na komputerze i mieć to zupełnie za darmo, no ale wymaga to już pewnych umiejętności technicznych, instalowania tego programu, wczytywania dodatków i zaangażowania się może trochę bardziej. Ale tutaj też jest wiele możliwości. Jeżeli bardzo chcesz wsiąknąć w sztuczną inteligencję, to pewnie Stable Diffusion i faktycznie instalowanie tego u siebie na komputerze byłoby dobrym rozwiązaniem. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Naprawdę ogromna ilość możliwości i fakt, od czegoś trzeba zacząć. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę najnowsze aktualizacje, słyszałeś o tym, tak, że cały czas się aktualizuje, że na przykład ChatGPT 4o chyba, to się tak czyta, 4o jest dostępny w zasadzie za darmo, są jakieś pewne ograniczenia, ale faktycznie ten model działa bardzo sprawnie i tam można też generować grafikę i można też tworzyć jakieś koncepty, jakieś wizualizacje, więc chyba trzeba się gdzieś po prostu z tym zetknąć i pewnie łatwiej byłoby mi odpowiedzieć, gdybyśmy porozmawiali. Więc może pogadajmy, napisz w komentarzu albo inny sposób, skontaktujmy się i ustalmy, co Cię interesuje. Chętnie Ci pomogę, chętnie porozmawiam, chętnie odpowiem na Twoje pytania, jeżeli jeszcze jakieś są, ok?
Mam nadzieję, że z nich dużo. I jak tylko będę potrafił, to Ci odpowiem. Ale powtarzam, ilość informacji jest tak gigantyczna, że absolutnie nie wiem wszystkiego. I nawet nie próbuję oszukiwać, że wiem wszystko, bo po prostu jest tego za dużo. Za szybko się to wszystko rozwija, za szybko się to zmienia. Kursy, które robiłem rok temu, w zasadzie są już nieaktualne. Trzeba naprawdę nadążać, ale taka konkluzja na sam koniec. Wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja, cała ta technologia, całe to narzędzie, które stworzyliśmy, ono stanie się bardzo powszechne. W zasadzie wszyscy będziemy już wiedzieli, jak z niego korzystać, no bo to korzystanie z niego nie będzie się różniło w żaden sposób od normalnej konwersacji. Będziemy po prostu rozmawiać i wydawać polecenia. To będzie już niebawem, w zasadzie to już jest z czatem GPT, można pogadać po prostu z tą najnowszą wersją. Natomiast będzie można wydawać polecenia, on będzie multimodalny, więc będzie tworzył różne multimodalny, czyli będzie korzystał z różnych mediów, będzie mógł tworzyć muzykę, obraz, tekst. No pewnie jak to wejdzie w roboty, to też coś nam ugotuje. Tak czy inaczej, ważniejsze od tego, w jaki sposób wykorzystasz to, od tak jakby umiejętności takich technologicznych korzystania, będzie to, co tak naprawdę chcesz zrobić, jaki masz workflow, jak chcesz wykorzystać to w swoim sposobie pracy, na swoją korzyść, jaką automatyzację chcesz zrobić za pomocą sztucznej inteligencji, czym ona ma Ci tak de facto pomóc i jaką to będzie dla Ciebie niosło wartość. To są pytania, które mnie bardzo nurtują i na które ja szukam odpowiedzi i zapraszam Cię do szukania tej odpowiedzi razem ze mną. Ja nazywam się Maciej Słowiński, od 2 lat wykorzystuję sztuczną inteligencję, ponad 2 lat wykorzystuję sztuczną inteligencję w swoim procesie projektowania wnętrz. Zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam serdecznie.